Zanim wyrzucisz śmieci, stój. Wiesz, że robiąc 31 grudnia to, możesz niechcący wymieść swoje szczęście z domu na cały rok 2026. Dziś wpierw sprawdzam, jakie rzeczy są zakazane w Sylwestra, co oznacza czerwona bielizna, otwieranie okna o północy, no i pełen portfel. Co tak naprawdę działa? Zapraszam, że będąc w Australii przy 35 stopniach Celsjusza zapomniałam o przesądach? Nie. Oto moja instrukcja obsługi Sylwestra, żeby nowy rok był po prostu idealny, żeby 2026 rok był idealny. Co na to się składa? Posłuchaj, ja stosuję też od lat różne zachowania w Sylwestra, a przede wszystkim jedno z pierwszych: nie wyrzucajcie śmieci. Naprawdę. 31 grudnia nie wyrzucajcie śmieci, bo wyrzucicie swoje szczęście. Po drugie, nie sprzątajcie. Nie sprzątajcie w nowy rok, ani 31. Powiem Wam dlaczego. Te przepowiednie są już od lat. Sprzątanie i wyrzucanie śmieci 31 grudnia jest wręcz zakazane. Trzeba to zrobić 30 grudnia wieczorem, ale nie 31 i nie 1. Mówię Wam, czy to działa, czy nie. W mojej głowie działa. I słuchajcie, stosuję się do tego naprawdę odkąd tylko. I oczywiście to znowu są przepowiednie na szczęście właśnie, co powinniśmy robić, żeby ten następny rok był dla nas jak najlepszy. Możecie spotkać bardzo dużo rzeczy w internecie. Ja mówię o sobie, co ja robię. Ja powiem, 31 grudnia to jest dzień dla leniuszków. Idealny dzień. Nie trzeba wnosić śmieci, nie trzeba sprzątać, nie wolno prać. Słuchajcie, nie wolno wieszać prania. To jest idealny dzień do przygotowywania się właśnie na ten wieczór. Dlatego, że ja się śmieję, że to jest dzień dla leniuszków. Nie trzeba robić nic, aby przyszło szczęście w następnym roku, w 2026 w tym przypadku. Napiszcie mi w komentarzach, czy też tak macie. Następną taką przepowiednią jest, że trzeba mieć czerwoną bieliznę. Co to ma oznaczać? Tak naprawdę sama tak do końca nie wiedziałam. Z tą czerwoną bielizną, więc przeczytam Wam, co tutaj tak piszą ciekawego. Nowa bielizna musi być nowa. Nowa, owszem, z tym się zgadzam, żeby przejść na nowy rok w nowej bieliźnie, w czystej bieliźnie. Natomiast co chodzi o czerwień, no nie jest to mój ulubiony kolor. Może macie tak jak ja. Ja nie przepadam za czerwonym kolorem, ale właśnie z tego, co wyczytałam, bielizna, najlepiej czerwona, symbolizuje miłość i powodzenie. Czy to prawda? Nie wiem. Wszystkie znaki na niebie mówią, że to działa. Czy może jest to troszeczkę takie z poczuciem humoru? Bo ja osobiście, no kolor czerwony sam za siebie mówi, że zawsze jest to kolor miłości, więc wszystkie serca, wszystkie inne związane z miłością rzeczy przeważnie są w kolorze czerwonym. Słuchajcie, na razie mówimy o nieszczęściach. Czy macie taką przepowiednię, taki zwyczaj w starym 31 grudnia, w starym jeszcze roku, spalenie wspomnień? Czy preferujecie? Bo wiecie, dużo mamy przepowiedni my jako Polacy. Mamy na przykład na Andrzejki, wróżenie z fusów, przez klucz, lanie wosku. To jest naprawdę, my jako Polacy mamy dużo takich słowiańskich, przyjętych właśnie zwyczajów, tradycji i przestrzegania z pokolenia na pokolenie. To jest tak samo, jak mieliśmy w Wigilię. Tak samo jest na Sylwestra, żeby ten nowy rok rozpoczął się bardzo pozytywnie i bardzo dużo osób też pisze, że też musi przekroczyć w Sylwestra pierwszy mężczyzna. Broń Boże kobieta, bo mężczyzna jest na szczęście.
Znowu wracamy do punktu wyjścia. Ten mężczyzna przewija się po prostu we wszystkich naszych przepowiedniach, wszystkich takich punktach świątecznych, że mężczyzna jest jednak tym naszym szczęściem, a kobieta tak niekoniecznie. No, ciekawe, trochę dyskryminujące. Tak samo posiadanie gotówki w kieszeniach, czy przy sobie przede wszystkim. Nie mówimy o portfelu, mówimy, że posiadanie gotówki przy sobie jest bardzo istotnym takim punktem, który, który ma przynieść nam dobrobyt w nowym roku. Ja też się dostosowuję do tego, przyznaję się bez bicia, również przestrzegam tego, żeby zawsze mieć gdzieś włożone, jak mówię, nie mam kieszeni czy nic, zawsze można włożyć w odpowiednie miejsce u kobiety, więc zawsze się jakaś kieszonka znajdzie. Więc tego przestrzegam również i czy pomaga, czy nie, no myślę, że w jakiś tam sposób mentalnie nam to pomaga, że żeśmy to zrobili i wszystko pójdzie dobrze. Ale wracając do naszych sylwestrowych przepowiedni, no i oczywiście tak samo jak w Wigilię, unikanie kłótni. Unikanie kłótni jest obowiązkowe w Starym Roku i w Nowym Roku. 31 grudnia i 1 stycznia. Unikajmy kłótni, bo będziemy się kłócić cały rok. U mnie ta przepowiednia jest i w Wigilię, i na Nowy Rok. Ten dzień ma być, zakończenie roku ma być z uśmiechem na buzi, ma być pozytywny, z bardzo pozytywną właśnie energią. Te nasze pozytywne fluidy mają wyjść na zewnątrz, do drugiego człowieka, żebyśmy byli otwarci, przemili. Czy znacie taką przepowiednię, że w Nowy Rok o 12 po toaście sylwestrowym otwieracie okna? Ja wiem, w Polsce mi powiecie, jest zimno i nikt nie otwiera okien, ale myśmy otwierali. O 12 w nocy właśnie, jeżeli byliśmy w domu, nie byliśmy na jakiejś zabawie czy na jakiejś prywatnej imprezie, zawsze, chociaż jak byliśmy na prywatnej imprezie, zawsze żeśmy też starali się otwierać właśnie okno o godzinie 12, żeby wywiało nam stary rok, a wpuścić do domu nowy rok. To jest tak, u mnie było i moi znajomi również tak robili. No co innego, jak jesteśmy na zorganizowanej jakiejś imprezie sylwestrowej, no to trudno gdzieś komuś otwierać okna, tak? W jakiejś restauracji czy w jakimś domu balowym. No, ale u mnie na przykład, jak czasem dzieci były małe, żeśmy nie wychodzili na Sylwestra, spędzaliśmy Sylwestra w domu, to zawsze pamiętałam, żeby o 12 po toaście wypuścić stary rok i puścić nowy po godzinie 12, o północy, prawie jak Kopciuszek. Co też jeszcze mówią odpowiednie, co chodzi o pranie. Pranie jest dokładnie ta sama sytuacja, co u mnie w Wigilię. Też właśnie nie piorę już w Wigilię i nie wieszam prania i nie zostawiam prania na sznurach, na przykład na suszarkach czy na czymkolwiek. Stąd pranie wiszące na sznurach w noc sylwestrową może przynieść nieszczęście. Coś w tym musi być, bo tak jak mówię, mi to przekazywano, tą informację dostawałam z pokolenia na pokolenie od moich bliskich, od moich dziadków, od moich rodziców, że właśnie w Wigilię i w Sylwestra te rzeczy nie powinny mieć miejsca. Więc jest dużo podobieństw, przynajmniej w moich tradycjach, w moich takich, powiedzmy, zabobonach, które sprawiają mi ogromną radość, bo słuchajcie, bo to jest coś, o czym się pamięta. To nie jest tak, że człowiek zapomina. Człowiek naprawdę chce przeżyć skończyć ten stary rok i zacząć nowy z nowymi siłami, z nową energią, z nowymi postanowieniami.
Wiadomo, że na początku roku wszyscy 1 stycznia rzucają palenie, przestają używać jakieś tam swoje używki, nie jedzą cukru, pełna dieta i w ogóle jest tysiące postanowień noworocznych. Natomiast nim do tych postanowień dojdzie, właśnie nie musimy, ale powinniśmy przestrzegać tego, co nasi przodkowie próbowali nam przekazać w swoich tradycjach. I za chwilę usłyszę, tak jak w poprzednich komentarzach, że to jest ciemnogród, że ludzie byli prości i słuchali księdza i słuchali jeszcze tam kogoś. Ja wiem, że czasy nam się zmieniły i inaczej podchodzimy do pewnych sytuacji, ale powiem Wam, że młodzi ludzie bardzo często lubią słuchać naszych historii. Lubią słuchać. Ja na przykład zawsze lubiłam słuchać, co moi dziadkowie mieli mi do powiedzenia, a miałam tylko jednych dziadków. Miałam przyjemność być już osobą dorosłą, zapytać się o niektóre rzeczy, wysłuchać o niektórych sprawach, jak oni na przykład jakie dziwne rzeczy się działy u nich, ale myślę, że warto się czasami zastanowić nad tym, czy to, co przekazali nam nasza starszyzna, nasi przodkowie, czy warto nie kontynuować? Czy to nas w jakiś sposób jesteśmy bardziej ubodzy, czy jesteśmy bardziej prężni pod tym kątem, że mamy zakodowane, że pewne odruchy robimy automatycznie i chcemy, żeby to wszystko się sprawdziło. No słuchajcie, jakby ktoś Wam powiedział: idź, puść, totolotka czy lotto, bo jutro wygrasz i uznalibyście to za pewniaka, no to myślę, że biegiem byśmy lecieli do tej kolektury, żeby jak najszybciej puścić, bo chcielibyśmy wygrać te pieniądze, prawda? A ja mówię, że życie pisze swoje scenariusze i szczęściu trzeba pomagać, bo szczęście jest tu wokół nas, jest ta pozytywna energia, ale właśnie my musimy troszeczkę dać coś od siebie i nie czekać na trzęsienie ziemi, że coś nam spadnie z nieba, bo tak to nie działa nigdzie to nie działa w ten sposób. Ale też taki ważny punkt, i to samo jest i na Wigilię, i w Sylwestra, nie pożyczamy pieniędzy. Musimy je mieć przy sobie w kieszeni albo w odpowiednich miejscach, ale nie pożyczamy pieniędzy od drugiego człowieka, dlatego że może nam to przynieść w nowym roku, tym 2026, problemy finansowe, a tego oczywiście nikt nie chce. Ale pamiętajcie, każdy z nas ma szansę, więc te 2 dni musicie wytrzymać. Jeżeli cokolwiek chcecie zrobić, wytrzymajcie. Zróbcie wszystko 2 stycznia albo 30 grudnia. Nie róbcie 31 grudnia i 1 stycznia, a wszystko Wam się pięknie, ładnie ułoży. Co jeszcze, co nam przyniesie szczęście w nowym roku? Przyniesie, no oczywiście pieniądze, to już wiemy, czerwona bielizna, to już wiemy, ale również srebro i złoto. Srebro i złoto przyciąga dobrobyt. Dobrze jest dodać świeczki. Świeczki rozświetlą nam drogę na nowy rok. Możemy również sobie pomóc, przygotowując potrawy. Owoce, ciasta, ryby symbolizują właśnie szczęście. I nie wiem, czy przypominacie sobie, jak mówiłam w moich vlogmasach właśnie, co chodzi o Wigilię, że ja w Polsce zawsze miałam karpia i miałam karpia na Wigilię i zawsze smażyłam również na Sylwestra. Tak, bo u mnie w domu też było właśnie powiedziane, że parę kawałków ryby
powinniśmy usmażyć właśnie na szczęście. Jednak ta Wigilia z tym zakończeniem się roku gdzieś współgra razem. Dużo przepowiedni albo zabobonów, jak to za chwilę mi powiecie, naprawdę działają jakby w jednej, ciągłej linii. I są bardzo duże podobieństwa i ludzie bardzo, bardzo chętnie stosują się do nich, bo tak jak mówię, jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie. Każdy ma trochę różnic, wiadomo, każdy mieszka w innym rejonie Polski czy świata, ale mimo wszystko to, co przekazywali nasi dziadkowie, pradziadkowie, to jest właśnie istotne. Osoby na gospodarstwach też inaczej podchodzą do Wigilii i tak samo do przywitania Nowego Roku. Tak samo jest z roślinami, trzeba je podlać. Na przykład w naszym przypadku tu w Australii musimy 31 je podlać tak, żeby na Nowy Rok one były świeże, żeby nam rosły, żeby dawały nam owoce, plony. Więc kochani, powiedzcie mi, czy czerwona bielizna na Sylwestra to hit czy kit? Czego nie wolno robić 31 grudnia? Sprzątać, czyli wycieranie kurzy. I najważniejszej rzeczy, po trzecie, nie wyrzucać śmieci. 3 podstawowe punkty, czego nie wolno robić 31 grudnia i 1 stycznia. Każdego roku, nie tylko 2026, każdego. Pamiętajcie, pieniądze w starym roku i w nowym muszą być przy Was. Włóżcie sobie do kieszeni, gdziekolwiek. Nie macie, to włóżcie sobie w majtki. Też jest miejsce. Grunt, żebyście mieli kasę w starym roku i w nowym roku. To jest najważniejsze. Nie tylko w portfelu. No to kochani, przyznajcie się bez bicia. Kto ma przygotowaną bieliznę już na Sylwestra? Czerwoną i nową? Lub tylko nową? A może macie jakieś inne przesądy, bez których nie wyobrażacie sobie rozpocząć nowego roku lub zakończyć starego? Czekam na Wasze historie. Więc mamy punkty już omówione. Dajcie mi znać w komentarzach, jak jest u Was. Napiszcie swoje historie. Napiszcie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Ja wiem, będzie odzew zabobonny. Wiem, ale ja jestem na to przygotowana, więc spokojnie. Pamiętajcie, stary rok pożegnajmy z uśmiechem i przywitajmy nowy z uśmiechem. Ja wiem, że sytuacje życiowe czasami są różne i nie każdy z nas może sobie na to pozwolić. Nie ma się z czego śmiać, zaraz niektórzy powiecie. Mówią, jakie kolory ubrać na Sylwestra, żeby przynosiły nam dostatek, pieniądze. Złoty i żółty kolor, dobrobyt i bogactwo. No i oczywiście szczęście. Zielony kolor, zdrowie, witalność i rozwój. Biała bielizna, biały kolor, pokój, harmonia i nowy początek. Niebieski kolor, spokój, cisza i dobre zdrowie. Jakich kolorów nie używać w Sylwestra? Na pewno nie używać szarych, bladych kolorów. Macie jakieś swoje żelazne zasady sylwestrowe, które pilnujecie co roku? Czy raczej śmiejecie się z tych przesądów? Koniecznie napiszcie w komentarzach, co robicie o północy. Jeśli ten film Was zaciekawił, zostawcie łapkę w górę. Życzę Wam z gorącego Perth, żeby nadchodzący rok był dla Was bardzo dobry. Bez scenariusza, ale z mnóstwem pięknych chwil. Dziękuję, że jesteście tu ze mną. Nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby nie przegapić dnia codziennego, życia bez scenariusza, to co przyniesie dzień. No i oczywiście przygód ze mną, historii, opowiadań, życia codziennego. Teraz już wiecie, czego nie robić, żeby nie zapeszyć. A jak chcecie zobaczyć, jak wyglądają dni codzienne, zapraszam Was tutaj. Kliknijcie następny film i zobaczycie, jak żeśmy do tej pory przeżyli święta. Jest kilka playlist. Zapraszam do oglądania. No nic, kochani, trzymajcie się. A jeszcze tak na koniec, będziemy się widzieć. Będziemy się widzieć jeszcze
Zobaczymy. I jeszcze mamy parę dni do Sylwestra. Pamiętacie, różnica czasowa jest 7 godzin między Polską a Australią. Mamy jeszcze 29 i 30. 30 generalne sprzątanie, żeby nie robić nic 31. Czyli 30 sprzątamy, gotujemy, bierzemy, prasujemy. 31 nie robimy nic. Będziemy odpoczywać, leniuchować 31 i takim akcentem zakończymy nasz stały rok. Więc moi kochani, jeszcze raz